Wszystkim tym, którzy mówią, jedziesz na wschód, weź kurtkę, chcę powiedzieć, że mamy 31 stopni. Od czasu, kiedy władza państwowa podniosła sztrafy za pasy i za parę innych rzeczy, no to już tak patrzę, że naprawdę Rosjanie zaczęli te pasy zapinać. Jeszcze rok temu tego nie było. O, no to jest taka akcja polegająca na tym, ja to jeszcze zademonstruję później, że no tam mówią, że no tam jak już jest jakaś dalsza droga, że tylko te gaje z policjantami stoją co dalszy czas, to się robi albo tak, że no tutaj mamy przygotowane i jakby coś było, to no remień zaciągnięty, potem puszczamy. Druga opcja polega na tym, że się zapina pas. Ja to zademonstruję. Za plecami. A ja хочу сказать, jak ruski działają. A jak jest już zapięty pas za plecami, to jak policja leci, to się robi tak. Jak się przejedzie już policjantów, no to się robi z powrotem tak. Jeden kierowca autobusu pod Krasnojarskiem zaplątał się i na moich oczach zrobił coś w tym stylu. Jak zobaczyli policjanci, to machnęli ręką i uśmiali się naprawdę no do łez chyba. Może uda mi się to uchwycić. Chyba się uda. No, ci to mają dopiero rozmach, jak chodzi o czyszczenie ulic. Aż się woda wylewa. Nieźle, nieźle. No, teraz troszeczkę delikatniej. Ale akcja była tego typu, że gość sobie jedzie. Tam sobie gość pierwszy idzie po chodniku, jakiś tam grażdanin Moskwiczan. I go heja oblewa, a co tam? Uff. No, to też. Tak się jeździ po Moskwie? To jak tu? Po Moskwie na maszynie trudno? Nie, особо nie trudno, no хреново. Pożegnałem Rosjanina na przedmieściach Moskwy. No i czas mi będzie pójść w metro, no bo trochę za stary wyjadacz jestem, żeby przez takie miasto jak Moskwa iść na piechotę. Mówię na serio, no bo przecież taki, no wydawałoby się nieduży Tambow, który ma sobie może 200 000 ludzi, on jest powierzchniowo większy od Wrocławia. Dlaczego? No bo w Rosji jest gdzie budować. Oni mają drogi szerokie jak nasze autostrady, no a w górę nie budują, no bo po co? To miasto jest tak ogromne, że po prostu trzeba przyjechać, żeby to zobaczyć. Więc nie ma opcji takiej jak przemierzanie go na piechotę w żadnym wypadku. Осторожно, двери закрываются. Что пугаешь людей? Какой-то штукой. Nie was! Chciałem zademonstrować nieco więcej stacji. W każdej z nich jeździłem sztuki, ale jakaś baba się do mnie dowaliła, no i nie dało rady. Wylądowaliśmy na... Gdzie to do jasnej cholery jest? Taki bilecik do metra w Moskwie kosztuje 40 rubli, czy jakieś niecałe 4 zł i naprawdę da się nim daleko przejechać. Tam jest Kreml, Kremlowski Park, natomiast budynek, po którym wylądowałem, to nic innego, tylko gospodarska Duma. Wylądowałem w sumie o idealnej porze, bo jest takie późne popołudnie, godzina 18, tutaj 19. Ciemno zrobi się koło 10. Ale tak, zanim zacznę narrację właściwą, zrobię dwie rzeczy. Pierwsze, pójdę do kibla, to jest tam. Dwa, odsapnę. W kiblu, który właśnie opuszczam, poznałem kiedyś Rosjanina. Ten Rosjanin gdzieś tam zza Uralu pochodził, pojechał na stopa do Moskwy. No i tutaj przez jeden dzień szukał roboty. Jak ja go spotkałem, to mówi, że za 4 dni będzie pracował. Chciał się powiedzieć bezdomny. No w sumie to domny, bo po prostu wyjechał z prowincji do wielkiego miasta i
znalazł sobie robotę od tak po prostu. Amerykański sen spełniający się w niegdysiejszym centrum światowej rewolucji. Tak sobie pomyślałem, że chyba się przejdę jeszcze raz i pokażę, jakie tu maszyny stoją. Od taki to sobie parking. Nic specjalnego. W sumie to się na nich nie znam, ale no... Widać, że przyzwoite. Jak się przechodzi koło co po niektórych miejsc tutaj, naprawdę się będzie czuje taki biedny. Budynek gospodarskiej dumy, przejaw swoistej historycznej schizofrenii Rosji, bo z jednej strony nad wejściem szwajcarski orzeł, a z drugiej strony płaskorzeźba pokazująca herb Związku Radzieckiego. A co to jest Związek Radziecki? No to jest, jak widzimy, cały świat. A na całym świecie sierp i młot i kłosy. A co to znaczy? Że wszyscy będziemy kiedyś komunistami. Skąd się ta schizofrenia historyczna bierze? No cóż, zaraz opowiem. To jest płomień, który pali się od... W sumie nie mam pojęcia kiedy. Rok temu też się palił. Upamiętniający ofiarę Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli wydarzenia z lat 41-45. Gdyż no, dla Rosjan II wojna światowa istniała tylko i wyłącznie w tych latach. No wcześniej to się imperialiści bili, przecież to no o co chodzi? Tutaj również znajdujemy inne pamiętniki jej poświęcone, czyli miasta odznaczone za boje w wojnie ojczyźnianej, czyli w wojnie z Niemcami. Po kolei Leningrad, Kijów, tu muszę się przebiec, Mińsk, Stalingrad, Sewastopol, Odessa, Kercz, Noworosyjsk, Brzeskaja, Krewpost, Tula, Murmańsk, Smoleńsk i tam na samym końcu na samym końcu jest coś zupełnie innego. Otóż Rosjanie cały czas uważają, w sumie my też cały czas uważamy, że to Niemcy hitlerowskie napadły na Rosję i zasadniczo, gdyby nie Hitler, to byłby mir. Otóż no, nie bardzo. Zasadniczy problem polega na tym, że sam Związek Radziecki to państwo, które samo w sobie nie mogło istnieć bez ekspansji, ponieważ, jak to zauważył Suworow, publicysta, uważając za historyka, no ono, jeżeli nie prowadziłoby dalszej ekspansji, to samo w sobie musiałoby upaść. Przełom w postrzeganiu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej przyniósł początek lat 90. i osoba rosyjskiego dysydenta Wiktora Suworowa, który przemycił na zachód informacje, podług których miało wynikać, że to nie Hitler chciał zaatakować Stalina, tylko w rozwrót, że to Stalin szykował się do wojny, a Hitler jedynie uprzedził atak. Jedno jest pewne, to nie Hitler chciał napaść na Związek Radziecki, ale wręcz przeciwnie. To Stalin szykował wielką wojnę światową. Skąd to wiemy? Wiemy to z samej idei zaburzenia komunistycznej rewolucji, która powstała, bazowała właśnie na tym, że w momencie, kiedy państwa Zachodu toczą wojnę imperialistyczną, która ich wyniszcza, wówczas Rosja sowiecka szykuje się do wojny i zaatakuje te państwa w tym momencie, kiedy już ostatecznie one się wyniszczą, a nastroje rewolucyjne będą tyle silne, żeby ruszyć po trupie Polski, jak w roku 20, i zamoczyć buty sowieckiego żołnierza aż w Atlantyku. No i rzeczywiście sam Suworow twierdzi, że II wojna światowa zaczęła się 2 dni po pierwszej, kiedy to Lenin wydał rozkaz marszu na zachód. Jednak wówczas zatrzymali go Polacy. I przez całe następne 20 lat Związek Radziecki szykował wojnę przeciwko
Zachodowi i szykował takie prowokacje, aby do tej wojny doszło. Związek Radziecki i III Rzesza zdecydowały się rozebrać Polskę. Bo jedno było pewne, jeżeli Hitler zdecyduje się na wojnę z Zachodem, to prawdopodobieństwo, że Polacy ruszą, było całkiem spore, więc wykorzystując tą sytuację, Stalin tak się poukładał z Hitlerem, aby ten mógł najpierw rozbroić Polskę. Co się natomiast tyczy samego podejścia do naszego sojuszu z Anglikami i Francuzami, to dla nas jest to z reguły minimalnie typu, że to była zdrada. Nie, to nie była zdrada. To była chłodna kalkulacja Brytyjczyków i Francuzów. No, jak to uważa Churchill, państwa nie mają swoich stałych sojuszników, państwa mają swoje stałe interesy. Z punktu widzenia Anglików, którzy nie mieli żadnej praktycznie broni pancernej, ani dobrych wojsk lądowych, podstawą było odłożenie ciosu, który mógł spaść na zachód, właśnie na Polskę. Przemierzając ogromne połacie Federacji Rosyjskiej już w ubiegłym roku, zorientowałem się i przekonałem, że Suworow musiał mieć rację, że Niemcy nie byliby w stanie biologicznie schłonąć Rosji, nawet w przypadku, gdyby zajęli ją tylko do Uralu. Jak się odnieść do tego, kto wygrał wojnę? Czy ustanowiony 9 maja Dzień Pobiedy, czyli Dzień Zwycięstwa, jest rzeczywiście Dzień Zwycięstwa? Jeżeli Sowietom zależało na tym, żeby zanurzyć buty radzieckiego żołnierza w Atlantyku, to II wojna światowa zakończyła się ich klęską. Nawet sam Stalin nie odebrał na Placu Czerwonym, czyli tam, parady zwycięstwa, tylko zrobił to jego podobno najlepszy generał, czyli Georgi Żukow, o sobie własny. Oto jego pomnik. Uważany za wielkiego dowódcę, tak naprawdę posyłał na straty ogromne miliony, nie licząc się kompletnie z tym, ile to będzie kosztowało. Zresztą jest ta słynna odezwa, którą wydało biuro polityczne, ani kroku wstecz. Jedną z reperkusji tej odezwy jest to, że nawet na dalekim wschodzie Rosji znajdujemy pomniki poświęcone Wielkiej Wojnie Wietnamskiej, a na tych pomnikach znajdują się wyliczone osobowo... Dzień dobry. Dzień dobry. Rosjanie mi przerwali, ja się zgubiłem. Reperkusją tego, że Związek Radziecki posyłał ludzi bez żadnego pomyślunku, jest to, że nawet na dalekim wschodzie Rosji, które są pomniki poświęcone Wielkiej Wojnie Wietnamskiej, na tych pomnikach są imiennie wyliczone osoby, które z najdalszych zakątków Rosji zsyłane były właśnie na front. No i co tu dużo mówić, no z pokolenia lat 20. bardzo niewielu się ostało i normalną rzeczą było, że w Związku Radzieckim po wojnie kulawy chłop z jedną nogą orał przy pomocy kobity i radła ziemię, bo naprawdę nie było kim tych ludzi zastąpić. Ot i zasługa generała Żukowa, uważanego tu za bohatera, no co tu dużo mówić. Jaką historię zdają Rosjanie? No taką, jaką reglamentowano. My mamy tą przyjemność, że znamy ją trochę inaczej. Natomiast, co ciekawe, sam Dzień Zwycięstwa, którego symbolem jest georgijewska lenta, o ja tutaj mam ją w kieszeni, po raz pierwszy był obchodzony tak naprawdę w roku 64, czyli prawie 20 lat po wojnie. I ostał się w tradycji sowieckiej, teraz rosyjskiej, aż po dziś dzień. Jak to się ma do orła nad budynkiem gospodarskiej Dumy, o którym mówiłem? No, w ten sposób, że kiedy do władzy doszedł Władimir Władimirowicz Putin, pojawiła się w historiografii rosyjskiej koncepcja historii pozytywnej, czyli historii, w której mówi się tylko i wyłącznie dobrze o Rosji. I nawet historia carska jest pokazana w pozytywnym świetle, pomimo że przecież rewolucja bolszewicka w swojej naturze była kompletnym zaprzeczeniem tego, czym była carska Rosja. Ale to jest wszystko polityka historyczna. Polityka historyczna ma to do siebie, że nie ma nic wspólnego z historią. Historia jest jedna. Historia to próba
odpowiedzenia na pytanie, co się właściwie stało. Kiedy więc mówimy o policji historycznej, możemy mówić jedynie o kłamstwie historycznym. W tym kłamstwie Rosja tkwi po dziś dzień, a mówię o tym tylko i wyłącznie, żeby zobrazować to, że czym innym jest postrzeganie polityki Federacji Rosyjskiej, a czym innym jest postrzeganie tych wszystkich prostych ludzi, którzy są wprost cudowni, niesamowici, buchający radością i pomocni, nie ma co ukrywać. To oni pieją? Ale pieją wojenne pieśni? Ludowe? A, narodne pieśni? Aha, powiem, spasiba. To, o czym chciałem powiedzieć, czyli ta wstążeczka. Ta wstążeczka, ona się nazywa Georgiewska lenta, czyli Georgiewska wstążka. Ona jest koloru czarno-pomarańczowego i jest w kolorze baretki, czyli czegoś, co się naszywa nad klapę kieszeni munduru, a baretka jest w kolorze wstążki, na której wisi medal. Medal za zwycięstwo nad Germańcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej lat 4-1-4-5. Skąd się to wzięło? No, to ustanowiono bodajże w roku 1944 albo 5, i rozdano w ilości 15 milionów, coś circa tego, 15 milionów. Jak będę potem pokazywał, to na wielu samochodach, nie chcę mówić połowie, ale ogromnej ilości, takie właśnie wstążeczki są albo na antenach, albo są za lusterkiem, albo w jeszcze różnych innych dziwnych miejscach. Ta georgiewska lenta wzięła się z medalu, który car ustanowił w roku 807, a więc w epoce napoleońskiej, w roku podpisania pokoju w Tylży. I znane są jeszcze z czasów carskich plakaty, na których ta georgiewska lenta występuje. Ona została przez Sowietów ukradziona, wzięta na potrzeby propagandy sowieckiej. Pani ma wstążeczkę przy torbie. A tutaj Lenin i Slawa, to bardzo ciekawa rzecz. Przejdę, udając, że ich nie widzę. Przejdę, udając, że ich nie widzę, to dlatego, że panowie pobierają ciężkie pieniądze, zarobili sobie z nimi zdjęcie i filmowanie. Ale to też fajna sprawa, bo można przy okazji powiedzieć, że w tej nowej, pozytywnej historii Rosji sam Stalin został pokazany jako ktoś złego, ktoś, kto przewalił dzieło wielkiego Lenina, więc za wszystkie błędy zawsze można obwinić Sławę, jak go tam zwali, pewnie jest Stalin. Powiedziałem, że Warszawa to mała Moskwa. O, i ten gmach przypomina Pałac Kultury, czyż nie? Związek Sowiecki był bodajże pierwszym oficjalnie ateistycznym państwem, chociaż dziwnym trafem jakoś ludzie w Boga wierzyli. Zresztą tam pewnie było tak jak u nas, czyli że z jednej strony partyjnek, ale z drugiej strony tam dzieci po cichu chrzciły. W sumie to nie wiem, dlaczego to cerkiew się tutaj ostała. Ale do czego zmierzam? Otóż w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kiedy Niemcy znaleźli się czołówki wojsk na przedmieściach Moskwy, wielu partyjniaków uciekało. Doszło nawet do tego, że w rosyjskim radiu podawano dyktowano listy tych, którzy uciekli, po to, żeby lokalne oddziały NKWD mogły ich ścigać. Sytuacja była tak, wydawało się tragiczna i krytyczna zimą roku 1941, że sam Stalin po raz pierwszy, zwracając się do swoich grażdańców, mówił bracia i siostry, a nie towarzysze czy tam obywatele. Wtedy też po raz pierwszy od dawien dawna, od czasu kiedy jeszcze Rosja nie była sowiecka, wprowadzono na ulice Moskwy religijne procesje. Pojawił się kult Matki Rasii. To bardzo ważne, ponieważ w komunistycznej retoryce, przynajmniej na samym początku, było tak, że wszystko, co było do tej pory ruskie, uznano za złe.
trzeba to było zniszczyć. Ale kiedy Niemcy przycisnęli Sowietów pod Moskwą, to Stalin się z tym wszystkim przeprosił i nawet religijne demonstracje, manifestacje pozwoli tutaj po ulicach Moskwy prowadzać. Stąd później, jeszcze będę pokazywał, jak pojawiają się pomniki wojny ojczyźnianej, to obok nich są albo krzyże, albo kościoły. To taka swoista schizofrenia, bo to się utwierdziło dopiero w trakcie kultu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kiedy połączono z jednej strony pobiedę nad Germańcami, natomiast z drugiej strony utwierdzono jednak carski i ludowy kult matki Rasili. To taka sowiecka schizofrenia, jak już mówiłem, to tak samo jakby być Polakiem, katolikiem i chodzić do wróżki. To mniej więcej coś takiego jest. Dzień Pobiedy, czyli 9 maja, tutaj w Dzień Zwycięstwa w tym roku miały swój udział wojska samoobrony Krymu. Ja mówiłem wcześniej, Привет. Ja już mówiłem o tym wcześniej, że podobnie jak to mówił Władimir Władimirowicz, wziąłem sobie sprzęt z demobilu, tak samo jak oni. Otóż oni tutaj w tym owym sprzęcie z demobilu, o dziwo bardzo zunifikowanym, normalnie jakby, szczytę na wymiar mundury mieli, również występowali w trakcie przemarszu przez Plac Czerwony. Te pasy są właśnie po to, żeby się chłopakom lepiej maszerowało, a pojazdom lepiej jeździło. Śledząc to, co się dzieje w Rosji, w telewizji Rosja 24, zauważyłem, że w dniu przyłączenia autonomii Krymu do Federacji Rosyjskiej tamtejsi przedstawiciele władz mieli na połach swoich marynarek właśnie tą georgijską lentę. Oni tutaj maszerowali. Dlaczego? Ponieważ w Rosji mówi się o tym, że tam w Kijowie siedzą faszyści. No, w Kijowie już byłem na Majdanie. Tych faszystów to jakoś specjalnie nie widziałem. W myśl tej propagandy pokonani zostali ci kijowscy faszyści. Dlatego też ci, którzy podpisywali akt przyłączenia autonomii Krymu do Federacji Rosyjskiej, mieli owe lenty. No bo my przecież we wtorej tam mirnej wojnie wygraliśmy z niemieckimi faszystami. Stąd też wojska, które obecnie działają na wschodniej Ukrainie i spowodują tam niepokoje, owi separatyści, mają w swoich mundurach albo rufach karabinów tą samą georgijewską lentę. Z kolei Ukraińcy, oni mają albo flagę Ukrainy, albo symbol banderowców, czyli wstążkę czerwono-czarną. Mówili mi Ukraińcy, że Janukowicz to był u nich wojewoda. Natomiast jak gadałem z Rosjanami, to jeszcze nakręcę, oni mówią: Misza, wiesz, no bo chciała, Europa tutaj, Europejski Sojusz, Ukrainę na swoją mańkę przeciągnąć, a każdy Rosjanin wie, że Ukraina nie będzie w Eurosojuzie ani w NATO. Tak samo jak Gruzja nigdy nie będzie w Eurosojuzie ani w NATO, bo to jest zagrożenie dla nas. No to my tutaj próbujemy sobie jakoś poradzić, rozumiesz, skoro tylu naszych grażeńców na Krymie, no to przecież to trzeba ich było ratować, nie uważasz? Nie chciałem tutaj swojej opinii wyrażać, raczej prowadzę narrację nad tym, co usłyszałem, aczkolwiek prawda ma to do siebie, że z reguły leży gdzieś tam, gdzie leży. Natomiast propaganda medialna, czy u nas na zachodzie, czy u nich na wschodzie, jest zero-jedynkowa. Dobrzy, źli. To nie jest tak. Tajne służby, a nie ma takiej możliwości, żeby tajne służby nie maczały czym palców, mają to do siebie, że są tajne, a ich operacje albo nie wychodzą na jaw, albo wychodzą na jaw po bardzo, bardzo długim czasie. Czy niemieckie, polskie, czy ogólnie zachodnie tajne, amerykańskie tym bardziej, nie były zainteresowane tym, żeby Ukraina się wydostała spod wpływów radzieckich, rosyjskich? Bez wątpienia była. A czy Rosjanom leżało w ich interesie to, żeby pomóc tym powstańcom, zwanym też separatystami, terrorystami? W zależności od retoryki, bez wątpienia zależało. Ale to wszystko to tylko polityka,
Oni zawsze uważają, że są atakowani. Jak mi mówił właśnie Wiaczesław, ten spod Lipiecka, którego no jednak nie odwiedziłem. W Rosji to jest taki niedźwiedź, że on jak sobie śpi, jak ktoś go tak kopnie, on tak ktoś go kopnie, on ale jak ktoś go tak przyłupie od serca, to jak on się obudzi, jak on się zerwie. No właśnie mniej więcej taka mentalność. Nie oceniam, tylko opisuję. Mam pewien mały problem, bo jak byłem tam u Dagestańców, no to najadłem się bardzo się najadłem. Trochę mi ta dobra kobieta rozepchała kichę, już nie jest taka skurczona jak była wcześniej, więc no, czuję głód, którego wcześniej nie czułem. I tak mam tą całą tuszonkę, którą mi dał Wiktor w Tambowie, ale problem polega na tym, że ona by dobrze smakowała tak naprawdę przyjemnie na ciepło. Ja nie miałem nawet takiej podgrzać. Nawet żadnej grzałki, niczego z tym nie wziąłem, bo po co? Mam tą georgijską lentę kojarzoną z Georgijem Żukowem, a jak już wspomniałem, pochodzącą od czegoś zupełnie innego. Przy plecaku. Dlaczego? To może mi pomóc bardzo w życiu. Będą wiedzieli, że swój. Będą wiedzieli, że rozumie kult wojny ojczyźnianej. No ja rozumiem, tylko inaczej niż oni oczywiście. Jestem po drugiej stronie Kremla i pokazuję mury. To tak a propos tego parku za Sejmem. To tam można było przyskoczyć przez płot i być na jego terytorium bez większej spiny, na jego terenie bez większej spiny. Tutaj no przez takie coś to ciężko. Wszędzie kamery. A tak swoją drogą, gdyby mi ktoś rok temu powiedział, w sumie nawet niespełna rok temu, że drugi raz będę w Moskwie za rok, nie uwierzyłbym. A jednak dzieje się to. Wystarczy chcieć. To jest niesamowite, bo tak naprawdę to powoduje, że jedni realizują plany, marzenia, tak, wykorzystują te cele, a inni nie. Zasadza się w tych małych, maluczkich krokach robionych każdego dnia. Przecież mogłem się wycofać na granicy rosyjskiej. Mogłem się z Polski wycofać, znaleźć byle pretekst, byle wymówkę. Ale nie no, szukałem rozwiązania. Uznałem, że no, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Trzeba robić krok po kroku. Bo tak długo, aż człowiek będzie walczył, będzie wierzył w to, że ta walka ma sens, tak długo da sobie radę. Tu się kończy Plac Czerwony. Więc jeżeli mowa o jakichś długich defiladach, przemarszach, no to tu dużo mówić, no chłopaki albo krążą, albo co chwilę ich ktoś podmienia tam gdzieś po drodze, no bo ten plac wcale taki duży nie jest. Moja ruska wstążeczka już się przydała, bo spotkałem turystów, chcieli się ze mną sfotografować, pytałem się odkuda, mówię, że z Polski, on już do mnie ruski z pięściami, a ja z Ługańska. A tam dziewuszka mówi, o to, co to ty chcesz, no widzisz co tutaj na ryzaku ma, no georgijską lentę, no tam daj spokój, nie denerwuj się. Ot i rzeka Moskwa. Chciałbym się powiedzieć, idealne miejsce na romantyczną kolację z samym sobą, ale trochę tu za duży zgiełk i za dużo turystów. W sumie jestem jeden z nich. Muszę sobie znaleźć trochę bardziej skromne miejsce. No i tam skonsumować ten jakiś posiłek. Co nie będzie siły, żeby się wydostać z Moskwy. A jutro jeszcze sporo do oglądania. Chyba rzecz najtrudniejsza, czyli kwestia wydostania się na trasę na Niżny Nowogród i dalej na Ural. A dopiero za Uralem zacznie się syberyjska przygoda. Rozpoczynamy kolejny piękny poranek. Jesteśmy w drodze na Ural. To ciąży na mnie niesamowicie.